10 najniebezpieczniejszych zwierząt w Japonii. Na miejscu 10. Rozdymka fugu. Prawdopodobnie słyszeliście o tej rybie. Swoją popularność zawdzięcza japońskiej kuchni, ponieważ jest to przysmak, który może być również twoim ostatnim. Fugu to zabójcze zwierzę, które nawet po swojej śmierci potrafi zabijać. Ta ryba zawiera tetrodotoksynę, która jest toksyczną dla ludzi. Według National Geographic w jednej rozdymce jest wystarczająco dużo toksyn, aby uśmiercić 30 dorosłych osób. Z tego powodu szefowie kuchni muszą przestrzegać ścisłych zasad, przygotowując rozdymkę do spożycia. Między innymi co 2 lata muszą odnawiać swoją licencję na przygotowanie tej zabójczej ryby. Jaka jest w smaku? Z własnego doświadczenia muszę przyznać, jest naprawdę dobra. Choć podejrzewam, że na smak miała wpływ bardzo wysoka cena. Na miejscu 9. Japoński dzik. Chociaż zwierzęta te wyglądem raczej nie wzbudzają strachu, bądź ostrożny. Jeśli staniesz im na drodze, nie zawahają się użyć swoich kieł, a to może skutkować nawet śmiercią. Dziki są notorycznie agresywne i nie boją się atakować ludzi, jeśli czują się do tego sprowokowane. Choć nawet jeśli nie będziesz się wtrącać w interesy dzika, ten bardzo możliwe, że i tak spróbujecie zaatakować. To właśnie dzięki swojej bezwzględnej agresji dziki znalazły swoje miejsce wśród najniebezpieczniejszych zwierząt w Japonii. Japońskie dziki są wszystkożerne. Żywią się roślinnością, robakami, larwami, jaszczurkami, nawet czasem padliną. Poza Hokkaido występują praktycznie w całej Japonii. Zwykle nie znajdziesz ich w większych miastach. No, chyba że na talerzu. Na miejscu 8. Habu. To jadowity wąż, który występuje na japońskich wyspach Ryukyu. Jego trucizna niszczy czerwone krwinki i zabija tkanki, obezwładniając ofiary za jednym kęsem. Prawdopodobnie nie umrzesz jednak od ugryzienia habu, ale gwarantuję, nigdy nie zapomnisz o tym zajściu. Habu jest znane ze swojego temperamentu i dużego zasięgu ciosów. Jeśli zamierzasz pewnego dnia odwiedzić te wyspy, koniecznie wypatruj węża habu. Charakterystyczne znaki to jasno-brązowy lub oliwkowy korpus, pokryty ciemnozielonymi lub brązowymi falistymi plamami. Dorosły osobnik może sięgać od 120 do 150 cm długości. Niestety również jest szansa spotkać go w domach, ponieważ węże te polują na mniejsze gryzonie jak myszy czy szczury. Jad habu nie jest całkowicie śmiertelny dla ludzi, ale może być bardzo szkodliwy. Niektóre ofiary zgłaszały utratę funkcji motorycznych po leczeniu, a nawet trwałe kalectwo. Inne objawy, które mogą pojawiać się po ukoszeniu węża, to wymioty, nudności i niedociśnienie, a w przypadku nieleczenia śmierć. Pomimo habu, wyspa Ryukyu jest piękna i warta odwiedzenia. Na miejscu 7. Pająk czerwonogrzbietny. Te pająki zostały po raz pierwszy zauważone w Tokio w 2014 roku, czyli zasadniczo całkiem niedawno. Do Japonii dotarły z Australii na statkach towarowych. Ukąszenie tego pająka powoduje szereg objawów, w tym możliwy najgorszy scenariusz – śmierć. Innymi objawami mogą być nudności, pobudzenie, ból głowy, ból brzucha, wymioty, pocenie się, nadciśnienie i wiele innych. Żywią się m.in. małymi gadami, takimi jak jaszczurkami czy wężami. Na miejscu 6. Niedźwiedź himalajski. Podobnie jak inne niedźwiedzie, gatunek ten jest niestety krytycznie zagrożony. Zwierzę jest niezwykle agresywne przede wszystkim, gdy czuje się złapane w niebezpieczeństwie oraz gdy jego zapasy żywności się kończą i są po prostu głodne. W 2016 roku 4 osoby z górzystego z obszaru północnej Japonii na wyspie Honshu zostały poturbowane na śmierć podczas zbierania dzikich roślin do jedzenia. Zamiast tego same stały się pożywieniem dla tej przerażającej bestii. Na miejscu 5. Niedźwiedź brunatny Ussuri. Prawdopodobnie jedno z najniebezpieczniejszych zwierząt w Japonii. Przypomina niedźwiedzia grizzly nie tylko wyglądem, ale i zachowaniem. Jeden z nich był odpowiedzialny za najgorszy atak niedźwiedzi w historii Japonii, zabijając 7 osób w wiosce Tomamae. Co ciekawe, niedźwiedź brunatny Ussuri nie jest teoretycznie uznawany za drapieżnika, ponieważ jest głównie roślinożercą. Jednak jego rozmiar i postura sprawiają, że jest przerażającym przeciwnikiem, zwłaszcza gdy decydujesz się przejść przez głodnego niedźwiedzia lub matkę z młodymi. Dlaczego więc decydują się atakować człowieka? Niestety główna wina leży po stronie człowieka. Między innymi przez wylesianie niedźwiedzie zostały pozbawione ich naturalnego siedliska. Większość biologów przyznałaby, że niedźwiedzie wolałyby nas unikać, ale często są ofiarami okoliczności. Na miejscu 4. Japońska pijawka górska.
Być może słyszeliście, że pijawki są nadal przepisywane jako alternatywne metody leczenia poprawiające przepływ krwi. Jednak japońska pijawka górska to nie jest pijawka, którą chcesz przedstawiać pacjentowi. Znane jako Yamabiru, te stworzenia są cichymi wysysaczami. Żyją na lądzie, a nie w wodzie jak większość pijawek. Wpełzają do skarpet nieświadomych ofiar, by się nakarmić ich krwią, a ty nawet tego nie odczujesz. Pijawka górska rośnie 10-krotnie w stosunku do swojej pierwotnej wielkości po ucztowaniu na twojej krwi. To prawda, że na początku mają tylko około 15 mm długości, ale obiecuję, że 15-centymetrowa pijawka na ciele nie jest dla osób o słabym sercu. Raczej nie są śmiertelnie groźne, choć jeśli podczas snu dopadnie cię ich kilka w tym samym czasie, śmierć jest bardzo prawdopodobna. Na miejscu trzecim japoński wąż mamushi. Ten jadowity wąż występuje w różnych siedliskach w Japonii, m.in. na łąkach, lasach i bagnach. Mamushi nie jest największym wężem, bo dorosły osobnik sięga od 45 do 81 cm, ale jego jad spowoduje poważne szkody. Ciężkie reakcje obejmują martwicę skóry i zwyrodnienie mięśni. Ukąszenie przez tego węża jak najbardziej może być śmiertelne. Generalnie wąż mamusi lubi polować na małe ssaki, gady i owady. Jednak jako drapieżnik z zasadzki może często kamuflować się wśród liści i zarośli, czekając na swoją ofiarę. Pamiętaj o tym podczas spacerów na łonie natury i osobiście polecam poświęcać szczególną uwagę, np. podczas łowienia ryb przy jeziorach i rzekach. Niejednokrotnie spotkałem mamusi na swojej drodze. Na miejscu drugim zaskroniec japoński. Znajdują się w niższych partiach kraju, jak Honshu i Kyushu. Uwielbiają ukrywać się na łąkach, lasach, polach uprawnych i ryżowych. Zaskroniec japoński ma niewiele ofiar śmiertelnych na swoim koncie, bo na szczęście istnieje łatwo dostępny lek przeciwjadowi, więc w razie ukąszenia jak najszybciej udaj się do szpitala. Czym zaskroniec zasłużył sobie na obecność na tej liście? To jego jad, choć uleczalny, jest bardzo bolesny, nawet wyniszczający. Mówi się, że jad tego węża jest gorszy niż mamusi. I na miejscu pierwszym szerszeń azjatycki. Znany w Japonii jako Osuzumebachi, a na świecie jako japoński szerszeń olbrzymi, jest to największy szerszeń na świecie. A więc dość łatwo zrozumieć, dlaczego należy się go tak bać. Dorosłe osobniki sięgają około 4 cm długości. Dobrą wiadomością jest to, że szerszeń azjatycki nie jest szczególnie zabójczy. Zawarty w nim jad jest jednak bardzo silny i może spowodować długotrwałe uszkodzenia. Potrafi jednak zabić osobę poprzez wstrząs anafilaktyczny. Jeśli więc wiesz, że jesteś uczulony na urządzenia pszczół, bądź szczególnie czujny. Szerszeń azjatycki jest ostatnio bardzo popularny w prasie. Po raz pierwszy pojawił się na ziemi północnoamerykańskiej i ludzie obawiają się, że może stać się gatunkiem inwazyjnym, ponieważ szerszenie potrafią zabić do 30 000 pszczół w ciągu godziny.